Masz wyciszony telefon? Ja nie mam telefonu, specjalnie wziąłem, żeby mnie nie kusiło. A powiedz mi, a w ogóle są jakieś takie rzeczy, których się boisz? No wiadomo, boję się mrówek. Ekstremalnie. Ze Snapchata i z Vine'a głównie korzystają młodsi użytkownicy. Tutaj nic nie ma z twoim wiekiem, ale... Młodsi ode mnie, rozumiem. Kiedyś mieliśmy czas na wszystko. Jak byłem nastolatkiem, to byłem bardzo zamulony. Niedużo robiłem. Siedziałem na ławce z moimi ziomkami i czas leciał tydzień za tygodniem i niewiele się zmieniało. Ale był jakiś taki moment przełomowy? Że to No, jak zapuściłem afro. Ale dziś to się zmieniło. Żyjemy w tak zwanej kulturze nanosekundy, gdzie każda minuta jest na wagę złota. Internet, media społecznościowe i urządzenia mobilne sprawiły, że nie umiemy czekać. Chcemy, żeby wszystko było dostępne od razu i natychmiast. Jestem bardzo niecierpliwą osobą. W zależności od kontekstu jestem albo bardzo niecierpliwa, albo po prostu niecierpliwa. My żyjemy teraz w takiej cywilizacji, w której jest bardzo trudno nie być instant, bo wszystko oczekujemy, że będzie natychmiast. W restauracji mi to nie przeszkadza, no bo to jest dla mnie sytuacja społeczna, kiedy możemy posiedzieć, porozmawiać, ale kiedy, nie wiem, oddaję komputer do naprawy i muszę czekać 2 dni, jest to dla mnie po prostu w ogóle coś niedopuszczalnego. No nie lubię czekać, nie jest to moje ulubione hobby. Jak ja wychodzę gdziekolwiek z rzeczywistości zawodowej i wchodzę w jakąś inną, typu psuje mi się samochód i jadę do warsztatu, albo teraz robię remont mieszkania, co nie? I słyszę, że ktoś mówi, no panie, no ta listwa, no to, no tak, no ale taka szersza może, no ale to przyjdę w czwartek, to pomierzę, no jak pomierzę, to potem zadzwonię, no co teraz mamy, kwiecień, no to i mnie zalewa krew. Trend living in the moment, którego dotyczy ten film, to trend rosnący, ale trudno go jednoznacznie opisać. Składa się bowiem na niego kilka subtrendów. Po pierwsze, zjawisko określane jako YOLO, stereotypowo rozumiane jako szalone, czasami nawet nieodpowiedzialne zachowanie. Coś, czego nie robiliśmy nigdy wcześniej. Living in the moment to jest po prostu cieszenie się chwilą. To jest carpe diem. Czyli właśnie przeżywanie tego dnia tak, jak się by go chciało najlepiej przeżyć, jakby był ostatni. A YOLO? W zasadzie YOLO to jest to samo, bo to jest you only live once, ale wiele osób uważa, znaczy inaczej chyba traktuje to wyrażenie. Uważa, że to jest coś takiego, a tam raz kozie śmierć. Na Łódzkiej jest ten budynek, JW Constructions, jak wszyscy mówią, no właśnie, JW Constructions, uwielbiam to. I tam mój kumpel miał mieszkanie na 20 piętrze, to miało tam chyba te 21 czy coś takiego. I jak była budowa, to był niezamknięty dach. I wyszliśmy sobie parę osób na dach. I tam była taka, wiesz, taka jakby antenka, na szczycie której są te lampki, które migają, żeby tam helikopter w to nie walnął, ani samolot, co nie? I to było niezabezpieczone. I wszedłem na szczyt tej antenki, a wtedy wiało. I normalnie tak jakby zaparłem się jedną ręką, a drugą ręką i wszyscy tam nie, zginiesz. Ale jak już poczułem tak, byłem jak koń wyścigowy, że widziałem tylko tę lampkę na szczycie. I wchodziłem, kurczowo się trzymając, bo byłem spanikowany, ale wszedłem na sam szczyt, zrobiłem tak jedną ręką i drugą mówię, dobra, dotknę. I tak stanąłem jedną nogą i dotknąłem tej lampki i zrobiłem takie cichutkie i sobie zszedłem i wtedy się czułem jak pan świata. No. W rzeczywistości YOLO to raczej chęć skupienia się na danym momencie. To także spontaniczność, przekraczanie granic, ale i samoświadomość własnego ciała lub własnych potrzeb. Jeżeli mówimy o YOLO jako o filozofii, że you only live once, czyli żeby tam ściskać ten dzień, carpe diem i tak dalej, no to YOLO jest tylko z jednym z określeń. Podejścia do życia, które według mnie charakteryzuje, a przynajmniej ja tak lubię myśleć, większość osób. Ja mam słabość do adrenaliny. Jestem, myślę, od niej taki pozytywnie uzależniony trochę, bo uwielbiam adrenalinę i ona się realizuje na wielu płaszczyznach, bo realizuje się tą najprostszą płaszczyzną jest ta płaszczyzna sportowa. Ale też przez adrenalinę rozumiem takie celowe wkładanie siebie w sytuacje stresowe. Przekraczam granice nie w rozumieniu ciała, bo akurat moje dwa sporty nie są aż takie fizyczne, w sensie jakby ja nie biegam, nie podnoszę ciężarów i tak dalej. Tutaj ja jestem na przykład chudy i dosyć słaby i w tym sporcie to w ogóle nie przeszkadza tak naprawdę, bo to jest bardziej chodzi o kontrolę i o samoświadomość tego, gdzie jest twoje ciało i co jakieś jego ruchy jakie one mogą mieć skutki, bo tutaj jak patrzyłaś, oni latają i wystarczy, że zrobisz tak i to jest coś zupełnie innego. Wystarczy zrobić tak i nagle się obracasz, więc jakby to nie chodzi o siłę, ale chodzi jak najbardziej o przekraczanie granic bardziej w głowie niż fizycznie.
Jak mówił mój chirurg, on do tej pory nie rozumie, dlaczego ludzie wyskakują z dobrego samolotu. Drugi subtrend to mindfulness, określany często jako uważność, bo chodzi tu o szczególny rodzaj uwagi nastawionej na daną chwilę, na siebie i na innych ludzi. Bycie uważnym to jest zbieżne z założeniami fenomenologii w gestalcie, czyli taka świadoma obserwacja, nieocenianie, nie nadawanie znaczenia. Bycie uważnym także na siebie, na ciało, na nasze wnętrze. Ja nie lubię siebie za bardzo, kiedy nie wiem, jestem smutna. Ale living in the moment to znaczy, że skoro teraz taka jest moja sytuacja, to teraz muszę w nią wejść i zastanowić się, co się dzieje. Everything what you do with passion, everything what you do consciously, everything what you have your flow and you present in this moment what you're doing, this is being mindfulness. This is being, practice of mindfulness. That's why it can be whatever. Sometimes when I feel like I'm mindful, for me it's cooking. It's a moment that I feel like I'm very into the moment. Uważność to pełna koncentracja na danym momencie, ale także pozbywanie się tego, co zbędne, w tym również świadoma rezygnacja z technologii. Bycie tu i teraz jest dlatego ważne, bo tak naprawdę mamy tylko teraz. Nie mamy przyszłości, nie mamy przeszłości, nie mamy już na przeszłość wpływu, przyszłość nie wiemy, jaka będzie i czy będzie. Jedyne, co mamy, tą chwilę teraz. Boks nie uczy takiej koncentracji tu i teraz, ponieważ jak jest zagrożenie, że ktoś cię chce uderzyć, musisz być skoncentrowany. Boks nie uczy tego, że należy spojrzeć w oczy. Nawet jak robisz kick, to patrzysz w oczy, nie na nogi. To, z czym walczę, że nie jadła i nie czytała, co bardzo lubię. Naprawdę? Tak, uwielbiam to. Natomiast Czyli co, jak jesz, to się skupiasz tylko na jedzeniu? To jest tylko jedzenie. To cieszenie się też tym, że jest to jedzenie, że jak ono smakuje, że nie połykanie tego, a delektowanie się jedzeniem. Ja nie każdą chwilę rejestruję. Są takie chwile, kiedy uważam, że używanie telefonu jest niegrzeczne. Nawet starałam się wprowadzić taką zasadę wśród znajomych, że kiedy jestem w gronie znajomych, to z telefonu nie korzystam. Bo bardzo nie lubię takich sytuacji, kiedy spotykamy się wszyscy razem, siedzimy przy jednym stoliku, a każdy patrzy w swój telefon. Co innego, jeśli rozmawiamy akurat o tym, co oglądamy, ale jeżeli po prostu każdy sprawdza, co tam na Twitterze, co tam na Facebooku, to ja się z tym czuję niezręcznie. To znaczy, że ten ktoś nie chce być ze mną, tylko woli być z Facebookiem. Trzeci subtrend to korzystanie z tak zwanych efemerycznych mediów społecznościowych, czyli takich, w których treści są bardzo krótkie lub po prostu znikają po określonym czasie. Mam tu na myśli takie serwisy jak na przykład Vine, Snapchat czy Periscope. Dla mnie każdy z tych serwisów jest inny i w inny sposób go wykorzystuje. Faktem jest, że rzeczywiście łączy ich to, że to są treści dosyć krótkie. Albo znikające, albo po prostu jest to krótka forma. Snapchat to dla mnie taki serwis, w którym można wrzucić wszystko, bo nikt mi nie powie, że to jest spam. Jeżeli wrzucę zdjęcie kota, nikt nie powie, a ciągle wrzucasz te koty, albo ciągle wrzucasz to jedzenie. To jest po prostu pokazywanie takiej codzienności. I właśnie przez to, że to za chwilę zniknie, to nikomu to nie będzie przeszkadzać, jeżeli nawet tego będzie za dużo. No a Vine to te 6 sekund to jakby sama forma mi się podoba, bo jeśli ktoś obejrzy mojego Vine'a i mu się on nie spodoba, to nie może powiedzieć, och, zmarnowałem tyle czasu, to było takie nudne, bo nawet tego nie odczuję. No 6 sekund, okej, nie ma już, chwila, to są 2 mrugnięcia. A powiedz mi, jak ty tworzysz swoje Vine'y? Bardzo różnie. Często jest to sytuacja z życia wzięta. Jak masz na imię? Arlena. Proszę. Dziękuję. O, tak będzie dobrze. Tak zrobię. Mimo wielu subtrendów, bo oprócz wymienionych 3 jest ich więcej, m.in. potrzeba natychmiastowej gratyfikacji czy zjawisko określane jako omnichannel, wyraźnie widać, że ludzie wpisujący się w trend living in the moment mają wiele cech wspólnych, zwłaszcza na poziomie postaw. Oczywiste jest tu świadome zwolnienie tempa życia, choćby w wybranych sytuacjach. Myślę o tych 4 latach właśnie ostatnich, że zwolniłam. To znaczy staram się żyć tak, żeby się cieszyć tym życiem. 2 lata temu work-life balance to było dla mnie pojęcie teoretyczne i wszystkie te takie fajne rzeczy, które teraz mogę sobie robić, właśnie te różne hobby, one nie istniały, bo nie było na to czasu. A teraz jestem już starszy, mądrzejszy i przede wszystkim udało nam się zbudować na tyle silny zespół fajnych ludzi, że można tą pracą się dzielić i jakby to jest wszystko zdrowo podzielone i teraz ten work-life balance mam. Zapełniam go tak jak zapełniam, czyli jakby nie odpoczywam w sensie tradycyjnym tego słowa znaczeniu, tylko daję sobie wycisk na inny sposób, ale mam
i strzegę i nie pracuję w weekendy, nie dotykam pracy w weekendy. Tutaj zawsze w Polsce mam poczucie, że mam tego czasu bardzo mało. Mam poczucie, że być może powinnam w tym miejscu, gdzie już jestem, być dużo, nie wiem, wyżej, bardziej, mieć więcej, być kimś większym, że już muszę się śpieszyć. A powód, dla którego tak kochałam Rapanui i pokochałam Amerykę Łacińską, jest taki, że tam mam poczucie, że na wszystko mam czas. Bo ja bardzo nie lubię się śpieszyć. Ja bardzo lubię mieć poczucie, że mam dużo czasu. Stąd też, kiedy podróżuję, jestem bardzo wolna, jestem jak ślimak. To, co ich charakteryzuje, to także wyjątkowa otwartość, zarówno w stosunku do innych, jak i w przyjmowaniu sytuacji, które przychodzą. Mam mega duże zaufanie do ludzi. Ja uważam, tak jak Ci mówiłam, że uważam, że Wszechświat mnie kocha, bo ja bardzo kocham Wszechświat. Ludzie bardzo są mi życzliwi, bo ja bardzo lubię ludzi. Ponieważ naprawdę kiedyś byłam dużo bardziej zamknięta niż teraz, to zrozumiałam, że jeżeli ja się otworzę na świat, to różne rzeczy przychodzą do mnie. A powiedz mi, to jest dla Ciebie właśnie hasło living in the moment, że właśnie przyjmujesz to, co przychodzi w danej chwili? Tak. A skąd Ci przyszedł do głowy pomysł na założenie firmy zajmującej się badaniami? Ja nie miałam takiego pomysłu, to się tak wydarzyło. Pomyślałam, że będę robiła strategie, robiąc do nich badania, żeby pisać dobre strategie. Później się okazało, że badania są częściej kupowane i bardziej cieszą się powodzeniem niż strategie. A dlaczego się zdecydowałaś na pracę w domu? Bo mi się nie chce wcześniej wstawać. Pomyślałam sobie, że skoro to jest coś, co mogę robić przez internet, no to mogę sobie wstać później, pracować w piżamie, głaskać kota i wysyłać faktury mailem. To jest super. A to była trudna czy łatwa decyzja dla Ciebie? Nie była trudna. Trochę mi pomogła w tej decyzji sytuacja, bo akurat w firmie, w której pracowałam, zaczęły się duże redukcje. To było zaraz po kryzysie, więc firma szukała oszczędności. Ja byłam jedną z pierwszych osób, które musiały się pożegnać. Więc to był taki moment, kiedy stwierdziłam, w sumie czemu nie teraz? Skąd Ci przyszło do głowy, żeby założyć agencję reklamową? Znikąd. To był przypadek tak naprawdę. Ja pracowałem już dla innej firmy kiedyś i wtedy, at the time, i robiłem im Facebooka, oprócz miliona innych rzeczy, które dla nich robiłem. I po prostu byłem w tym dobry. Byłem w tym dobry w animowaniu społeczności, jakby w robieniu tych wpisów, w gadaniu z tymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. I spotkałem Maćka, którego już wcześniej znałem, a Maciek ma taką bardzo fajną, pro-biznesową, pro-przedsiębiorczą postawę. I on mówi, okej, może zrobimy z tego firmę, no bo to chyba będzie duży trend i Facebook chyba będzie dużym trendem i to wszystko zrobi dużo zamieszania. Ja powiedziałem, okej, dobra. Typowe dla nich są także cieszenie się chwilą, małymi rzeczami, postawa być, a nie mieć. Najpiękniejsze rzeczy w życiu są za darmo. No, ja tak uważam, nie? Ja w to wierzę i to są takie niematerialne rzeczy, typu właśnie radość z tego, co się robi, czy tam, no, nie wiem, ta cała mindfulness, czy jakieś tam inne buzzwordy teraz robią karierę, po prostu, żeby być tu i teraz i żeby się cieszyć z tego, że mam, wiesz, 2 ręce, 2 nogi, że mogę sobie chodzić, mam wszystkie zęby i Ale język. autentycznie tak myślisz, że naprawdę myślisz o tym świadomie? Jestem szczęśliwy, że mogę chodzić, czy nie? Wiadomo, że nie siedzę, wiesz, za biurkiem, klikając w PowerPointa i robiąc ofertę dla klienta i myśląc sobie, ale zajebiście, że mam wszystkie 10 palców, nie? W ogóle jak fajnie mi się świadomie klika. Tak na koniec dnia, jakby szczerze odpowiedzieć na to pytanie, co jest dla mnie najważniejsze, no to są te wszystkie najprostsze rzeczy, a one są za darmo. Dla mnie jeden z najpiękniejszych momentów był, kiedy już nastąpił ten moment, że tańczymy i kiedy ci Japończycy mnie zobaczyli taką przebraną, to tuż przed wyjściem oni powiedzieli, no dajesz Kurnikowa, bo tylko tak potrafili mnie zapamiętać w ogóle, z jakiej jestem okolicy. I to było takie bardzo dla mnie magiczne wydarzenie, bo pełnia księżyca, bo późno, już prawie że w nocy o 11. I tak sobie myślałam, jestem na końcu świata. Kilka lat temu miałam wypadek, rok temu miałam operację, a teraz będę tańczyła. Myślę, że do osób, które nigdy nie przypuszczałam, że w ogóle kiedykolwiek to dotrę. Kluczowa jest dla nich wolność wyboru. Dla mnie bardzo ważna jest kwestia poczucia wyboru, że to jest mój wybór, a nie coś mi narzuconego. I do tego stopnia, że na przykład świętuję urodziny 2 razy do roku. Bo nigdy nie lubiłam urodzin listopadowych, bo jest bardzo brzydko. I w pewnym momencie pomyślałam sobie, nie mam wyboru na to, kiedy się urodziłam. No tak się stało. Ale bardzo lubię maj, zawsze lubiłam maj. Pomyślałam sobie, to jest dokładnie pół roku po moich urodzinach, więc
Nikt nie powiedział, że nie mogę świętować tego 2 razy do roku. Więc świętuję co pół roku. Byłoby mi zajebiście ciężko żyć bez wolności. Jestem bardzo jednostką taką, która się źle czuje musząc, a bardzo dobrze mogąc. I myślę, że to by był dla mnie bardzo duży problem, gdybym został tego pozbawiony. Wreszcie to ludzie, którzy nie planują dalekiej przyszłości, są obecni tu i teraz. Zdarza się, że osoby cały czas żyją z kalendarzem w ręku i planują, co będzie jutro, co będzie za tydzień. Zdarza mi się to również, ale łapię się wtedy, że zaraz, to co chcę zaplanować, to chcę zaplanować dzisiejszy dzień. Życie nas tak zaskakuje. 10 lat temu nie było Facebooka, a dzisiaj wszyscy tam siedzimy i sprawdzamy i budzimy się rano i patrzymy, co tam się dzieje. Kto wie, co będzie za 5, za 10, a za 20? Według mnie perspektywa 10 lat, czy roku, czy jakakolwiek idąca w przyszłość to jest trochę myląca, bo ci zakrzywia czasoprzestrzeń. Według mnie powinno być tu i teraz i powinno być dzisiaj, powinno być może ten tydzień, coś, co jest kwantyfikowalne, coś, że ja wiem, że za tydzień pojadę na skoki, a za 5 dni będę robił to, bo to nad tym mam kontrolę. A później wszystko od 6 miesięcy wzwyż, według mnie to jest wróżenie z fusów, życzeniowa rozmowa. Takie nieplanowanie przyszłości nie powinno zresztą dziwić. W końcu podobno tu i teraz to jedyne, co mamy.